Jak przyjechałam do Stanów, było wiele rzeczy, o których myślałam. Tego na pewno nigdy nie będę robić. A dzisiaj robię je zupełnie naturalnie. W tym vlogu sprawdzam, co przejęłam od Amerykanów. Hejka, ja właśnie jadę na zakupy, jedziemy do Home Goods i może do Targetu mi się uda jeszcze wstąpić. I pomyślałam, że w tym vlogu będę się starać wyłapać takie rzeczy, które przejęłam świadomie lub nieświadomie od Amerykanów. No i oczywiście zabieram Was ze sobą na mój kolejny tydzień. Pierwsza rzecz, którą przyjęłam od Amerykanów, co jest oczywiste, czyli że wszędzie jeżdżę samochodem. Nawet pewnie nie trzeba o tym wspominać. Aczkolwiek, jak się tutaj przeprowadziłam, to pamiętam, że myślałam, że ja będę jednak chodzić na pieszo, jeśli się będzie dało. Czasami miałam takie sytuacje, że na przykład chciałam pójść na pieszo, żeby odebrać samochód od mechanika, więc sprawdziłam, że idzie się tylko tam pół godziny, no to idę na pieszo odebrać samochód. Ale tutaj jest tak, że po prostu nie ma infrastruktury dla pieszych, więc ten spacer 30 minut to była tragedia, nie dało się, na przykład musiałam przejść przez jakiś wiadukt, gdzie nie było chodnika, po prostu niewygodnie się chodzi, może tak. I jeszcze jedna rzecz, pamiętam jak tutaj też pierwszy raz przyjechałam ze Stevenem, to właśnie mnie zabrał do takiego strip mall, czyli że takie centrum handlowe, ale takie, że wszystkie sklepy są jakby na zewnątrz. I pamiętam, że się go spytałam, czyli zaparkujemy samochód i po prostu będziemy chodzić do tych różnych sklepów. A on powiedział mi, że nie, tutaj robi się tak, że parkujesz przy sklepie, do którego idziesz, po czym wracasz do samochodu, jedziesz gdzieś tam 50 metrów dalej, parkujesz znowu i idziesz do kolejnego sklepu. I też to mnie bardzo zdziwiło i tak mówię, że nie, co ty, przecież możemy przejść. Ale tu jest tak, że to jest jeden wielki parking i po prostu nie da się tak łatwo przejść po prostu na pieszo. Dlatego niestety musiałam przejąć taki zwyczaj. Po prostu jeszcze samochodem wszędzie. Jest lipiec, a już są rzeczy na Halloween, który jest dopiero pod koniec października. Ojejku. I tak z ciekawości chciałam zobaczyć coś, ale tak myślę, żeby dla Corneli takie coś kupić. To też mi się podoba. Taka bluzka i spodenki i to kosztuje też 10, okej. Dobrze, jednak jej kupuję. Nie po to tutaj przyszłam. Szukam takich małych prezencików dla dziewczyn na taką imprezę urodzinową. Mamy jakby przynieść jakieś takie właśnie małe rzeczy dla wszystkich dziewczyn. To mi się podoba. Takie gumki do włosów z różnymi napisami. Akurat jest ich 5. Chyba biorę. To kosztuje $5. Okej, biorę to. Mamy coś. Podjechałam do Targetu, który jest obok Home Goods, ale jednak samochodem. No i tutaj może to zobrazuje, że jakbym na przykład chciała teraz iść tutaj Dick's Sporting Goods, czyli to też bym musiała podjechać samochodem, mimo że ten sklep, pewnie tam dojście zajmuje z 5, może mniej nawet, z 2 minuty. Ale tak tutaj jest. I przejęłam niestety taki zwyczaj, że wszędzie samochodem. I się rozpadało. Jest też burza nawet. I tak myślę, czy przeczekać, czy jechać. Niezły początek vloga tego tygodnia. Zobaczcie, jak leje. Dobra, jadę do domu. Tutaj jak pada, ale się błysło, to od razu tak mocno. I też od razu są takie podtopienia na drodze, więc trzeba też uważać. Nie lubię jeździć, jak jest burza.
W Targecie kupiłam 2 pary butów dla Korneli. Zobaczymy, czy są ok. Przymierzysz butki? Co? To za duże. No, pochodź jeszcze, pochodź. Trochę ciaśniej trzeba. Wczoraj Wam jeszcze chciałam opowiedzieć o jednej rzeczy, ale ta burza mnie trochę wybiła z rytmu. Jest taka jedna rzecz, którą przejęłam tylko częściowo i to jest ubiór. Mam wrażenie, że w Stanach na co dzień dużo bardziej liczy się wygoda niż to, żeby jakoś wyglądać tam idealnie. I muszę przyznać, że trochę mi się to też udzieliło i coraz częściej właśnie wychodzę z domu w dresach. Już nie myślę o tym nawet 2 razy, co tam założyć. Ale na przykład do pracy czy do kościoła nadal lubię ubrać się trochę bardziej tak elegancko, więc chyba jestem tak trochę po środku, jeśli chodzi o ten ubiór. Ostatnio w pracy mam trochę bardziej intensywny czas. Jeden z moich kolegów odchodzi z zespołu, a ja przyjmuję jego obowiązki. Więc przede mną sporo nauki i muszę przyznać, że znowu czuję się tak trochę jak na początku, kiedy wszystko jest nowe. Myślę, że jak kiedyś zmienialiście pracę albo projekt, to pewnie wiecie, znacie to uczucie. Mieliśmy też taki pożegnalny lunch dla kolegi. Pojechaliśmy do takiego uroczego miasteczka, więc to był taki fajny moment, żeby na chwilę oderwać się od tej pracy. Ja już jestem po pracy, właśnie zajechałam do Whole Foods i tak sobie myślę, że taka rzecz, której nie przejmę od Amerykanów, to jest ich chleb. Ja zawsze kupuję chleb właśnie tutaj w Whole Foods, taki mają pieczony tutaj na miejscu, taki świeży. Jeśli mieszkacie w Stanach, to dajcie mi znać, gdzie wy kupujecie chleb. Jeśli możecie mi coś polecić, to dajcie mi znać. Jest kolejny dzień. Dzisiaj w ogóle mamy straszne powietrze w New Jersey, bo są pożary w Kanadzie i ten cały pył leci na nas. Pokażę Wam mapę i w ogóle jak to wygląda. Także dzisiaj mamy niedobre powietrze, nie wychodzimy z domu dzisiaj. I chciałam Wam pokazać coś, co przejęłam od Amerykanów, czyli jest to Amazon. Zanim się przeprowadziliśmy do Stanów, to Steven, pamiętam, że mi powiedział: ej, w Stanach jest Amazon, to jest takie super. I ja tak powiedziałam mu: co? Przecież my w Polsce mamy Allegro, to jest to samo. A teraz po latach mieszkania w Stanach już widzę, że to nie jest tak dokładnie to samo. Jednak Amazon jest bardzo wygodny i teraz się już totalnie przerzuciłam na kupowanie większości rzeczy przez Amazona właśnie. No i to też jest oszczędność dla mnie, no bo nie muszę jechać samochodem specjalnie na przykład do Targetu i coś kupować, tylko po prostu zamawiam to z internetu. Więc otworzymy dzisiaj parę paczek, które mi przyszły. Jedna rzecz jest dla Korneli. Chciałam jej kupić strój kąpielowy. Tak razem wygląda. Super i fajnie, że jest na długi rękaw. Bo tu jest bardzo gorąco i słońce naprawdę daje. No fajne, podoba Ci się? Podoba Ci się? To będzie czapeczka. Założymy? Tak. Fajne? I pozostałe rzeczy, które kupiłam. O, coś do brwi i szminka. Ja mam słabość do szminek. Bardzo lubię kupować. Zamiast jechać do Targetu, mam wszystko pod drzwiami.
Jest kolejny dzień, ja właśnie odstawiłam Nelę u dziadków i dzisiaj muszę jechać do lekarza. A jeszcze nie jadłam śniadania, jest która 7:30 jakoś, więc chyba muszę coś po drodze zjeść. W każdym razie zabieram Was ze sobą. Welcome to Dunkin'. Would you be using the Dunkin' app today? Can I have sausage, egg and cheese, English muffin, please? Postanowiłam, że kupię sobie śniadanie takie w Dunkin' Donuts, takie w drive-thru. Hi. Thanks. Bo ja niestety jadę na pobranie krwi, ale nie na czczo, więc nie chcę, żebym jakoś tam się źle poczuła, jak jestem bez śniadania. Co do drive-thru, to nie powiedziałabym, że to jest coś, co tak przyjęłam od Amerykanów, aczkolwiek na pewno o wiele więcej korzystam. W Polsce nie musiałam, no bo nie miałam samochodu, więc może nie miałam jak korzystać, a tutaj jednak częściej. No i też wspominałam Wam, że tutaj drive-thru nawet są bankomaty, więc... Dojechałam do domu, ale dzisiaj Kornelia ma swoją pierwszą lekcję pływania. Babcia ją zabiera, a ja pomyślałam, że dołączę do nich, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda. Mam dzisiaj pracę oczywiście, więc muszę zabrać laptopa ze sobą i zabieram krzesło, żeby mieć gdzie siedzieć. Patrząc na ten tydzień, przypomniałam sobie, ile razy na początku mówiłam, tego na pewno nigdy nie przejmę. A dziś okazało się, że takich rzeczy jest całkiem sporo i może nie są to jakieś ogromne rzeczy, takie bardziej małe, codzienne nawyki, ale jak montowałam ten filmik, to sobie zdałam sprawę, co je łączy. Większość z tych rzeczy po prostu ułatwia życie, na przykład drive-thru albo Amazon, samochód, bardziej swobodny ubiór. To chyba wszystko sprawia, że na co dzień jest po prostu tak wygodniej. I myślę, że właśnie dlatego nawet nieświadomie zaczęłam przejmować niektóre właśnie takie rzeczy. A na razie dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym vlogu. Bye!